ten widok określa cały jakby klimat tego miejsca, włącznie z tym bezdomnym psem, dlatego że tych psów jest tu ogromna ilość. Widoczny z tyłu lodowiec to lodowiec Perito Moreno. Większość mówi o efekcie cieplarnianym, że wszystko topnieje, zaleje nas, zginiemy wszyscy. A ten rośnie. I uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych widoków, jakie w życiu widziałem. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z trzęsącego samochodu. Jedziemy na konie, wstaliśmy. Pogoda jest całkiem przyjemna, mimo wszystko jest zimno, ale jest całkiem spoko. Chodźcie na konie. Będę polski! Sursal. Mój koń to Sursal. Julian, będziesz sam jechał? How old are you, Julia? 5. 5. Wow. Julek, w Polsce by to chyba nie miało prawa mieć miejsca, więc korzystajmy. Teraz już jestem gancie pełną parą, co? Tylko kask mi nie pasuje, muszę mieć kapelusz. Brrr. Julek, zamieszkamy chyba gdzieś na wsi, se kupimy konia, co? Będziemy śmigać. Kupimy sobie kłada, konia i go-karta. Sorsal sobie musi pojeść. Musiałem mu poluźnić linę, bo miał za mocno i nie mógł się biedny schylić. O, piesek. Hello. Sorsal, vamos. Ha. Dałeś radę, jesteśmy na górze. Ale się biedny spocił. Sorsal, jesteś muy bueno. Muy bueno caballo, Sorsal. Jestem dumny z mojego syna, słuchajcie, jedzie niesamowicie, nie boi się. Naprawdę jest dobry w tym. Ma jakiś tam lekki respekt do niego. Także chyba ma takie dobre zachowanie. Jest świetny po prostu. Biegnę! Woohoo! Powiem wam, że można super tym koniem sterować. Naprawdę mogę robić z nim co chcę. Mam taką sterowność jak motocyklem albo nawet większą. Jest kochany, no. Wciągnął mnie pod taką górę. Jedzie tam gdzie chce. Julek, a ty co sądzisz? Wypowiedz tutaj się dla widzów. Tero jest super koniem, jak mognie biegać tak szybko. Dzięki chłopie. Super było. Julio, jak było? On mówi tak, Jak było? dotknął konia, on mówi tak, dzięki ci, będę z tobą tęsknił. Super było. Gorąco polecam. Wy to ze mną będziecie mieć atrakcję, słuchajcie. No to teraz, zaraz po koniach, zapraszam Was do najlepszej restauracji w tym mieście. I jest to podobno niezaprzeczalne, że tak po prostu jest. Więc zobaczymy, co podają. Czekadełko takie. Chyba świeżo pieczone tutaj. Spróbujemy to. To jest pikantne. Będzie dobrze tutaj. Mamy łososia? Ja ogólnie łososia nie lubię. Znaczy lubię, ale nie jest super. To jest smaczne bardzo. To jest jako dodatek do tego mięcha mojego. To są ziemniaki zapikane. To jest niesamowite. Tutaj jest, słuchajcie, głównie różne części owcy. Pyszne. Super.
będę gruby. Ale bez szału. Nie, no dobre jest takie. Klaudia robi lepsze. A ty co uważasz? Że jest dobre, ale to nie jest tiramisu. To jest ciasto kawowe. Ale bardzo dobre. Chciałbym wam pokazać jeszcze jedno danie. Jest to mięso z guanaco, czyli z tej takiej lamy jakby. Spróbowałem to już. Jest to mięso w konsystencji podobne do wołowiny baraniny. Specyficzny ma swą, więc jest to bardzo smaczne. Jest to tutaj podane z takim pire marchewkowym. Czy jest smaczne? Mi smakuje, ale nie każdemu będzie smakować. Spróbujcie. Chcę wam coś powiedzieć. Tutaj występuje i tylko tutaj taka jagoda, która się nazywa calafate. Ta jagoda calafate wygląda jak zwykła borówka amerykańska, tylko w smaku jest troszkę inna. Jest troszkę bardziej słodka. W smaku pomiędzy aronią a jagodą. Bardzo dużo ludzi twierdzi, że przyjdź do Patagonii, spróbujesz calafate berry i na pewno przez to wrócisz. Jest tutaj na przykład w barach coś takiego jak calafate sour, czyli drink sour na syropie z jagody calafate. Jest to coś, czym się tutaj szczycą, co mają jako charakterystyczną rzecz, dlatego wam o tym mówię i warto spróbować, jak się tu jest. Po tym wielkim obiedzie postanowiliśmy się przejść, żeby trochę spalić. No i nie żałujemy, zobaczcie jak pięknie. Ale mamy fajną furkę, co? Nówka sztuka Hyundai Tucson, czy coś takiego. Proszę zobaczyć, jakie piękne widoki, piękny kierowca, piękne auto. Zobaczcie, właśnie wjechaliśmy do Argentyny i z marszu skończył się asfalt. No uwielbiam Argentynę, ale no co mam wam powiedzieć, no. Może to być nawet śmieszne, no cieszę się, że nie jestem tu kamperem, no. Nie, no to tylko traktorem tu przyjechać. Najlepiej, traktorem. 90. Na pewno jakbym jechał drugi raz, to bym wziął sobie tą taką ciężarówkę, jak mieli Szwajcarzy albo Francuzi tam. Tylko offroad. Z afera. No trudno, no jedziemy, no co mam wam powiedzieć. Perito Moreno czeka. Patrzcie, teraz w modzie jest UFO i normalnie chmury utworzyły UFO. Albo to nie chmury, to naprawdę. Ha, ha, ha. Wow, ale petarda, co? O, Patagonio! Cud, co? Cud, miód i orzeszki ziemne. A wieje! Uhuhu. O, a tam na dole jest samochód, zobaczcie. Uhu. Jadę dalej! Niezależne mieszkanie w Argentynie już to nie jest 200 zł za dom, tylko 80 zł, $20. Dziękuję. A i w El Calafate jest dużo psów i wszystkie latają sobie jak bądź. Nie było nas w Argentynie z 2,5 miesiąca i za 100 dolków już teraz się dostaje 100 tysięcy. Także grubo. Inflacja zapierdziela, co? A różnica między oficjalnym a realnym już jest nie całe razy 2, tylko razy 3. I to nie wiem, czy nie ponad. A ja, debil, zapłaciłem dzisiaj kartą za paliwo, nie? Zamiast 30 zł zapłaciłem 100 zł. Także grubo. Jak widać, jesteśmy w El Calafate i mam wrażenie, że ten widok określa cały jakby klimat tego miejsca, włącznie z tym bezdomnym psem, dlatego że tych psów jest tu ogromna ilość. El Calafate to bardzo przyjemne miasteczko i kawałek wczoraj widzieliście, my tam byliśmy wczoraj na kolacji, ale więcej już nie spacerowaliśmy, dlatego dość mało tego miasteczka, ale jest bardzo przyjemne i klimatyczne. Gdybyśmy byli kamperem, byśmy spali tu na dziko raczej, bo jest przecudownie i jeden kamper tutaj stoi. My jedziemy teraz na lodowiec Perito Moreno, który jest spektakular. Jedziemy, zapraszam. Wow! Wow, Łukasz! Wow! Widoczny z tyłu lodowiec to lodowiec, który zwany jest tutaj glejserem Perito Moreno. Jest to jeden z nielicznych
lodowców czy tam glejzerów, które nadal przyrastają. Większość mówi o efekcie cieplarnianym, że wszystko topnieje, zaleje nas, zginiemy wszyscy. A ten rośnie. Jest niesamowity, przepiękny i uważam, że jest to jeden z najpiękniejszych widoków, jakie w życiu widziałem. Proszę bardzo, tu są wzgórza, które na bieżąco możemy na szybko pooglądać. Na przykład ten po lewej tutaj bliziutko, ten o, to jest Cerro Moreno i on ma, słuchajcie, 1640 metrów. Widok niesamowity. Jeżeli chodzi o zwiedzanie tego lodowca, to macie kilka opcji. Mianowicie możecie pojechać swoim autem do pewnego momentu, do godziny 16, do tych ścieżek, po których chodzimy, przywiezie Was bezpłatny autobus, tam dosłownie 2 minuty. Ze względu na to, że to jest mały parking, dlatego autem swoim można dopiero po 16 wjeżdżać. Można też, jeżeli macie dziecko powyżej 12 lat bodajże, to możecie sobie wziąć kajak i podpłynąć pod sam lodowiec. Oprócz tej wersji z kajakiem możecie wziąć sobie łódkę za jakieś tam chyba 15 000 peso, czyli jakieś powiedzmy $15. Możecie też sobie zrobić trekking. Zakładacie normalnie, chyba dostaniecie, jak zapłacicie za jakieś tam ekstra wejście, dostaniecie kolce na buty i normalnie chodzicie tam po lodowcu. No i oczywiście na koniec zapraszam na whisky z lodem z glazera, z lodowca. Idziemy się teraz przejść. Podziwiajcie razem z nami. Przepięknie. Wysokość tego lodowca tutaj, w tej centralnej części, to około 70 metrów. Tam jest dużo niższy, ma około 40. Słuchajcie, w tą stronę szerokość to jest 4,4 km. I to jest, mówię, jeden z nielicznych lodowców, które przyrastają. I to przyrastają dość sporo. Tam jakbyśmy poszli na spacer z kolcami na butach po lodowcu, to by było widać flagi jakby wewnątrz, o ile przyrosło. No i tu się co chwilę coś odłamuje. Już słyszeliśmy 3 razy taki huk odłamanego czegoś. To wszystko co leży to właśnie jest odłamane. Można tam oczywiście też na jeziorze zaobserwować co kawałek dosłownie te odłamane kawały lodu. No i one tutaj też leżą. One potem sobie troszkę potrafią pływać. Jest naprawdę... Jak jest, Klauduniu? Spektakular. I ja jeszcze bym powiedział, że fiu ekstra. Tutaj widzicie w pomniejszeniu tą mapkę. My idziemy tym żółtym. Tutaj jesteśmy teraz. Chcemy przejść tu i wrócić. To jest na godzinkę. Tutaj można pójść na godzinkę chyba na 1,5 albo godzinę 50. Nawet do 2. Tutaj natomiast można pójść jeszcze zielonym godzinkę i jeszcze jest niebieski na 2 godzinki. No można sobie tu pochodzić, tak? Istotne jest jeszcze to, że nie wolno tu latać dronem i tyle. I jest spektakular. A jeszcze Wam pokażę, że właśnie ta wycieczka łodzią, o której Wam mówiłem, tam płynie, więc zobaczycie, co można zrobić. Mi się podobały opcje kajakiem, ale kajakiem musi mieć duże dziecko, natomiast ta łódka mnie nie interesuje, gdyż tu jest tak samo ładnie, moim zdaniem. Patrz. Z tego co wyczytaliśmy, bo nie jesteśmy tutaj z żadnym przewodnikiem, to wyobraźcie sobie, że ten lodowiec przyrasta dziennie 2 metry. A jeszcze po prostu powiem Wam tak, rzućcie wszystko i jedźcie zobaczyć Perito Moreno. Mega! I jest tutaj też restauracja. Teraz idziemy zamoczyć mordę w whisky z lodem stamtąd, 1000-letnim lodem z lodowca i będziemy cisnąć 6 godzinek do Punta Arenas. 6 godzin autem. Poprosiłem Klaudię, żeśmy jeszcze posiedzieli, popodziwiali, bo naprawdę jest to tak cudne, że chciałem sobie zrobić parę zdjęć w głowie, żeby ze mną to zostało. Jestem zauroczony, zachwycony, że tu byłem. Jestem wdzięczny żonie, że mi tu kazała jechać. Wow, no nie. Tutaj też jest... To jest wow. Nie mogę się rozstać z tym miejscem. I jesteśmy, zapraszam na łychę. Wow.
Pan mi polecił, że to jest lokalna, aczkolwiek nie jest. To jest szkocka whisky, ale nieważne. Jego syna Juliana. Szklanka z wielkim kawałem lodu z lodowca. A dla mojej żony szklana łychy. Pachnie dobrze, Klaudia, jak coś. O Jezu, jakie to mocne. Pachnie dobrze. Jest to dobra szkocka whisky, faktycznie. Smaczna. Typowo szkocka, więc mnie trochę ściemniał z tą Argentyną. Natomiast jest to smaczna szkocka whisky. Wydaje mi się, że ten lód też robi robotę wbrew pozorom. Niechlorowana, zajebista woda. Teraz spróbuję lód i sok. Sok jest grejpfrutowy, a lodowiec jest super. Chodźcie, wam pokażę taką najbardziej klimatyczną restaurację w El Calafate. Nazywa się Nina i jest w klimacie motocyklowym, czyli coś, co ja bardzo, bardzo lubię, gdyż jestem motocyklistą. Zobaczymy, co dają do jedzenia. Opinii ma bardzo dużo, średnia chyba 4,5. Zobaczymy, czy zasługuje. Para pequeño, Julek, zobacz, jaki masz super joki. caballero, cordero rociado. Señorita, bulujanes. Muchas gracias. Słuchajcie, to jest polędwica z bodajże jagnięciny na zielonym pire. Przepyszna. Przepyszna. Naprawdę. No, dobra. Tak? Tak, ale nie jakieś turbo. Ale Nie okej. jakieś turbo. A gnocchi? Już wam spróbuję. Dobre są sosem, fajnie. Chyba moje najlepsze. No, moje chyba najlepsze. Także trzeba wybierać to, co polecają. Klaudii też niestety polecił, no ale ja raczej wybrałem dania główne i są petardowe. Gorąco polecam. Kasztuś. Patrzcie! Kutach! Się zatrzymał, dociągniesz do siebie, jak sika. Jak poluźnisz, Nie, to chyba kobieta jest. jak poluźnisz, to... Nie no, chyba chłop.